Witajcie telewidzowie, ja dzisiaj troszkę pospałam, mam już 10:10, a śniadanie w hotelu 10:30, więc idę szybko zobaczyć, czy coś jeszcze zostało. Piękny dzień dzisiaj. Tutaj już widzę, nic nie ma. Tutaj, o, tu jakieś kluski zostały. Tutaj ryż. I tutaj co będzie? Fasola, ale już końcóweczki wszędzie. Tutaj widać też coś było, albo jeszcze jest, nie wiem. Jakieś, aha, zupkę chińską, zobaczcie, można sobie na śniadanie zrobić. Sok, tutaj kawa, jeśli dobrze widzę. No i tutaj standardowo tost i dżem. Jak czytałam opinię o tym hotelu, to właśnie ludzie pisali, że same węglowodorowane na śniadanie, nie ma nic takiego europejskiego, albo nawet żeby jajka były. Ja wezmę sobie kawę, tosta i usiądę jeszcze właśnie przy morzu samym. Tak się prezentuje moje śniadanie, do tego lokalna kawka i widoczek na morze. Spróbowałam tosta z masłem i słuchajcie, to masło jest solone. Ja nie wiem, kto podaje słone masło z dżemem, no ale w sumie nie taka zła kombinacja, tak jak się je razem, ale sam tost z masłem słonym, no musiałabym się chyba do tego przyzwyczaić. W porównaniu do wczorajszego zachodu, to dzisiaj bardzo mało ludzi, a w sumie brak ich na plaży. Ja na plaży póki co nie zostaję. Idę jeszcze zobaczyć dwa hotele tutaj po przeciwnej stronie ulicy, bo niestety no ten karaluch dzisiaj mi trochę nie dał pospać. Tam jeszcze jakieś rzeczy inne chodziły po pokoju. No i generalnie klimatyzacja mi się wyłączała i włączała, także budziłam się co chwilę jakaś tam zmęczona, mokra. Wiecie, jak to jest, jak klimatyzacja dobrze nie działa. Także, aha, no i jeszcze to tam gdzieś bym przeżyła, ale ten, jak Wam wczoraj wspomniałam, smród papierosów w pokoju. Nie wiem, skąd to przychodzi, czy z wentylacji, czy jak to idzie. W każdym razie, no ciężko w takim pokoju, w którym jakby się paliło. Także jak wspomniałam, idę podpytać, a jak mi się nie uda, no to już trudno, zostanę tutaj. Obejrzałam już dwa pokoje i są lepsze, zdecydowanie lepsze, ale tak samo bardzo podstawowe, cena podobna do tego, co ja jestem, więc myślę, że dla własnego spokoju tak warto byłoby tutaj się przenieść. Tu akurat bez śniadania, ale jak widzieliście, ja z tego śniadania i tak za dużo nie skorzystałam, lepiej coś zjeść na mieście. Idę jeszcze tutaj podpytać. Już nic nie nagrywałam po drodze, ale mam swój pokój. Bardzo się cieszę. Obeszłam tutaj kilka hoteli i mówią, że fully book, coś tam, więc... a jeśli nie było fully book, to była cena już taka 200 zł, także cieszę się, że znalazłam. Mój będzie za około 130 zł. Pokażę Wam go później. I nie wiem, co tutaj jest, ale jak byłam w kilku hotelach, to śmierdziało prawie w każdym papierosami. Także ten, do którego teraz idę, tam nie wyczułam papierosów i z tego powodu najbardziej chyba się cieszę. Dalekiej przeprowadzki nie będę miała. Tutaj jest mój hotel. A od razu tutaj po drugiej stronie, ten wyższy budynek, to mój nowy hotel. Pokój już opłacony, teraz muszę czekać do 3:00 po południu na check-in. Tutaj z basenu raczej nie skorzystam, bo woda jest taka dosyć mętna, ale idę na plażę, przecież to mam 2 minutki stąd. Jak tam mój nowy zakup? Moje zostały gdzieś nawet nie wiem, gdzie są moje te okulary, także musiałam ratować się na mieście jakimiś 15 ringgitów, to jakieś 12 zł za te okulary dałam. Głodniałam, zajrzałam do jakiejś tutaj lokalnej restauracji, mają coś powystawiane, to wygląda na jajkowe kary. Hello! Tutaj jajeczko usmażone, tu też jakiś wygrewi coś, zaraz podpytam. Zdecydowałam się na jajko kary, pan już mi nakłada i do tego warzywa. Taka łyżka kosztuje 3 ringgity i do tego jajko 2,50, czyli 5,50 za całą porcję wyjdzie. Domówię jeszcze taką sałatkę za 3 ringgity. Taka porcja na złotówki wyszła 7,30. Pani już tutaj chciała mnie oszukać na 4 ringgity, ja jej dałam 52,50, jakoś nie wiem czemu ona taką kwotę chciała, a było 8,50 do zapłaty i wydaje mi 40. Mówię, coś tu się nie zgadza, dałam jej więcej, a tu mi wydaje tylko 40. No i pokazuje jej ona, niemożliwe, liczy jeszcze raz, tam pomieszała z tymi pieniędzmi, mówię, 44 powinnam dostać resztę. No i w końcu mi wydała. To danie bardzo mi smakowało, teraz już idę na plażę się zrelaksować. A co do dania jeszcze, to przypominało mi jakiś smak. Wydaje mi się, że coś związanego ze Sri Lanką. Tam też takich przypraw używali. W każdym razie powtórzyłabym to, bo naprawdę smacznie. Na plaży nadal zbyt dużo ludzi nie ma. Wiatrzysko znowu dzisiaj wieje, sporo tych jetski porozkładanych, ale myślę, że dopiero tak jak wczoraj pod wieczór ludzie przyjdą. Teraz jest dla nich zbyt gorąco. Ja zamiast leżeć jednak poszłam na spacer po plaży i zobaczcie, tutaj też widać kolejny budynek się buduje, także chyba będzie coś wyższego. No i tam, jak już Wam wczoraj mówiłam, tak samo jest wysoki budynek, także jeszcze niedokończony. Myślę, że za kilka lat to miejsce też będzie już zupełnie inaczej wyglądało. Trochę dziwnie idzie mi się w bikini po plaży, bo tutaj większość osób, no to muzułmanie, no i oni leżą na plażach, kąpią się w tych swoich, wiecie, całych strojach, są cali zakryci, także
tak nie do końca jeszcze wiem. Co prawda no nie mają nic przeciwko, bo widzę też innych turystów, którzy leżą i się opalają na plaży, ale mimo wszystko jest taki lekki dyskomfort u mnie. Wróciłam już do hotelu, odebrałam swoje bagaże. Idę się przeprowadzić. Pokój numer 101, tu mamy 107. Ojej, po 106, ale mi ciężko, plecaki mi spadają. 104, 105, 102 tu po lewej. Nie, 103, ok? 100 i 101 jest na końcu. Ujocie. Dobra, wchodzę i... Jacie, poczekajcie, muszę położyć bagaże. Bagaże zostawione. Piękna łazienka. Przybory toaletowe są. Tutaj nawet żelazko jest, deska do prasowania. Duża szafa, można powiesić ubrania, safe. Klapeczki są, piękne lustro. To ja. Tutaj mamy tak samo ogromne łóżko, biurko, stolik w sumie do pracy. Czajnik, kawa, herbata. Widok, prywatny balkon, morze stąd już widać. No i tutaj kolejne okno, ale tutaj, no właśnie, widok na jakieś tam dachy. Ale co mi pan potem, skoro tutaj mam piękny widok. Za pokój płacę 150 ringgitów, czyli jakieś 130 zł. Póki co jestem bardzo zadowolona i nie śmierdzi papierosami, to jest też najważniejsze. No i mam nadzieję, że żaden karaluch dzisiaj w nocy już mnie nie zaatakuje. Idę z powrotem na plażę. Kupiłam sobie po drodze Somersby za 4,70 ringgitów, to jakieś 4 zł. I słuchajcie, z tego co zaobserwowałam, bo już wczoraj też brałam, nikt nie chce tutaj otworzyć tak jak w Tajlandii, tylko po prostu dają, mówią tutaj jest otwieracz, możesz wziąć sobie otworzyć. Także w Tajlandii to wiecie, nie ma problemu pyk, a tutaj oni nie chcą mieć styczności jako muzułmanie z alkoholem. A przynajmniej tak mi się wydaje, że o to tutaj chodzi. A na plaży wezmę sobie jeszcze jakąś kawkę, zobaczcie, cappuccino zimne, no 10 tych ringgitów, czyli 8,50 zł. Myślałam, że położę się zaraz na jednym z tych tutaj leżaków, ale pani krzyczy 50 ringgitów. 50 ringgitów to jest 40, ponad 40 zł. Więc no nie, podziękuję, a jeszcze mają tylko otwarte 3 godziny, więc zaraz tutaj gdzieś rozbiję swoje obozowisko. Mam koc. No i tutaj piasek tu jest normalny, bo tu wam mówiłam już wczoraj, że jest taki dosyć twardy. Nieprzyjemnie się tu leżeć, ale tutaj już lepiej. Dwa nurki tutaj to 330 ringgitów, czyli jakieś 280 zł. Ostatnio w Tajlandii dałam za 2 nurki 360 zł. Dzieci od 10 roku życia mogą już robić kurs nurkowania. A cały kurs wychodzi tutaj około 1300 zł. To jakieś 340 dolarów. To wydaje mi się, że nie tak źle tutaj to wychodzi. Porozmawiałam chwilę z panem z centrum nurkowego. No i powiedział, że chce być szczery, bo i tak to odkryłabym pod wodą, że widoczność tutaj to jest 2 do 5 metrów. Dzisiaj mieli na przykład 6 i że to już jest naprawdę dużo, tak żeby nie spodziewać się nie wiadomo czego. No ale że mają tutaj koniki morskie i że jest ich sporo i że różne odmiany, no i jakieś korale mają. Tak się zastanawiam, no fajnie by było zanurkować, bo jeszcze, no jak już mówiłam, Malezja to pierwszy kraj i by były pierwsze nurkowania tutaj, ale no jestem taka niepewna, skoro widoczność będzie na 2 metry, a do 6, no to naprawdę malutko. Pan jeszcze dodał, że jeśli chce dobre nurkowanie, no muszę jechać do Tajlandii. Pytaliście również o cenę alkoholi, no to zobaczcie tutaj lampka wina 15, czyli jakieś 13 zł. Margarita drinki 20-25, to tak koło 18-22 zł. I ten bar wczoraj był wieczorem pełen. Oczywiście ceny na plaży są lekko wyższe, no właśnie za lampkę wina trzeba dać jakieś 20-25 tutejszej waluty, czyli około 23 zł. Drinki też tak około 30, 25-30, no wyżej, no wiadomo jak to na plaży. A taka woda 1,5 litrowa kosztuje 2 ringgity, czyli to jest jakieś 1,70 zł. Obok tego hotelu, w którym mieszkałam, zobaczcie, nie dość, że mają mango sticky, to jeszcze tajskie dania. Pad thai za 12, jakieś nudle, pad kar pao za 12. Wow! Chyba tutaj dzisiaj, może dzisiaj już nie, bo postanowiłam iść na indyjskie, ale jutro chyba tutaj wpadnę. Przyszłam na plażę na zachód słońca, ale no nie wiem, czy dzisiaj coś z tego będzie, bo dosyć duże chmury są. Ale może później kolorki zrobią się piękne. Jak w ciągu dnia było mało ludzi, no to jak teraz widzicie, jest ich znacznie więcej. Plaża przypomina mi teraz trochę Copacabanę. Tak samo były tam górki. No i pięknie zachodziło za nie w sumie słońce. No tutaj słońce jest jednak z tej strony, ale górki mimo wszystko pięknie widać. Trochę dzisiaj szczyty przysłonięte chmurami, a jednak robią się kolorki i to jakie. Coraz piękniej się robi. Ale ja już chyba do końca nie będę siedziała, bo dosyć głodna jestem. Także zbieram się i idę na indyjskie jedzenie. Fire show przy zachodzie słońca. Ale wcale dużo ludzi tutaj nie siedzi. Za drineczka w tym miejscu
o zachodzie słońca 21 zł trzeba dać. A za shiszę 34 zł, ale ja, jak mówiłam, nie zostaję, idę w końcu na tę kolację. Idę i dojść nie mogę, bo nie ma nigdzie tutaj porobionych przejść, a przynajmniej ja nie znalazłam. I dopiero tutaj jakby taki jest główny deptak i można wyjść. Ale widzę, że tutaj coś się dzieje. Ja tutaj wczoraj wieczorem nie byłam. Jakieś dla dzieci różne rzeczy sprzedają. Takie rodzinne miejsce widać. Byłam wczoraj, wracam i dzisiaj, ale dzisiaj widzę dosyć pusto, jak nie to samo miejsce. Tylko ja wczoraj byłam znacznie później. Butter chicken już wleciał i parata. Witajcie telewidzowie. Muszę się powoli już zbierać. Czas na Langkawi mi upłynął. Pogoda też nie rozpieszcza. Myślałam, żeby wziąć skuter, ale tutaj w 3 miejscach, nawet w 4, jak pytałam, nie chcieli wypożyczyć mi, jeśli nie mam kategorii A. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, w jednym mi powiedział, że ewentualnie dałoby się to załatwić, ale jeśli policja by mnie zatrzymała, to byłby mandat 200 do 300 ringgitów, czyli jakieś 200-250 zł, a tego też nie chciałabym zapłacić tak po prostu. Więc wyszło tak, że miałam relaks kilka dni, trochę Netflix w łóżku, trochę wyjście po jedzenie i tak to się skończyło. Wczoraj jeszcze byłam na spacerze, a jeden dzień w ogóle padało, także teraz też jest szaro. Dziwiłam się, co jest dzisiaj tak cicho na ulicy, bo normalnie w pokoju coś słychać, a dzisiaj nic, ale pokażę Wam teraz, jaka jest pogoda. Szaro, ciemno, wietrznie. Przed chwilą widziałam, że jeszcze ktoś lata na tym balonie, czy nie, o jetski ktoś pływa, ale generalnie tutaj ruchu prawie w ogóle nie ma. Oj, coraz mocniej zaczyna padać. Rozpadało się na dobre. Ja już spakowana, plecak jeden, plecak drugi, ale zobaczcie, co tutaj jeszcze jest na ścianie. Na suficie, widzicie, jest napisane Kiblat. Kiblat już to jest w kolejnym hotelu, w którym to zauważyłam. Kierunek Mekki. Bo jak wiecie albo i nie, Malezja jest krajem muzułmańskim. Panuje tutaj w większości islam i dlatego, żeby im pokazać właśnie drogę modlitwy, kierunku, no to są te strzałki raz na szafie, raz gdzieś na ścianie i tutaj właśnie na suficie. Zdążyłam zrobić wymeldowanie i mój samochód już podjechał. Na lotnisko trzeba jechać trochę taką okrężną drogą, więc jest 10 km i jakieś 20 minut jazdy. Jak widzicie, jeszcze nie przestało do końca padać. Dojechałam i jestem... chciałam wziąć wózek, ale coś nie idzie, muszę chyba drugą ręką wziąć. Także tak, przyjemna podróż. Szybko zapłaciłam 12 ringgitów, czyli jakieś lekko ponad 10 zł za trasę prawie 20-minutową. Udało się! Idę zobaczyć, czy mogę już nadać bagaż, bo kupiłam sobie walizkę, żeby tego ze sobą nie dźwigać, nie nosić, zresztą za ciężko by było jako podręczny. I teraz jestem 3 godziny wcześniej na lotnisku. Widzę, że tu coś też się dzieje, to jak coś to można do jedzenia sobie coś kupić. W tablicy, jeśli dobrze zrozumiałam, to wynika, że jeszcze nie mogę nadać walizki, ale idę do okienka podpytać. Widzę, tutaj ludzie ważą swoje bagaże, cieszą się, bo wszystko się im mieści. Ja teraz zaraz spróbuję ze swoimi tam podejść. O, ten to leciutki, 14,7, za to ten miał ponad 8 kg, a mogę mieć tylko 7 kg. A tutaj macie rozpiskę, co można wziąć ze sobą jako cabin bag, czyli bagaż podręczny. To jest jedna taka dosyć duża walizka, no i do tego torebka jakaś, albo coś takiego, co ja mam właśnie tutaj i to też dosyć ciężkie jest, ale wszystko łącznie ma mieć 7 kg. Fajna opcja, nie trzeba stać u nikogo w okienku, wystarczy podjechać do tutaj takiej maszyny i wydrukować sobie bilet i nadać i już jestem wolna, ale fajnie. I później tutaj są takie okienka, po prostu wrzucić ją na taśmę. Bilet już mam, także muszę zrobić teraz jakby taki check-in i wydrukuje mi naklejkę na bagaż. To nie naklejka, tylko bilet. A idzie i naklejka, wypadła. Także mam naklejkę na bagaż, ją zaraz naklejam. Nalepka już zawieszona, to teraz idę tam do okienka. Widzę, kolejka się zrobiła. No i zobaczcie, tutaj jest kilka okienek, w których można samemu nadać swój bagaż. O nie, jednak jest informacja, że za wcześnie jest. Spróbowałam jeszcze raz i się udało, także bagaż nadany. Nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu teraz wybiło, że jest 3 godziny do odlotu. Choć tutaj może tak, bo się zmieniło na check-in, a wcześniej nic nie pokazywało. Także mogę iść teraz do saloniku. 15 minut zajęło przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i teraz już jestem tutaj w tej poczekalni i widzę od razu po prawej stronie jest salonik, nie wiem czy mój, więc idę sprawdzić. O Jacia, pan tutaj jeszcze gra na żywo, no pierwsze coś takiego tutaj widzę na lotnisku, zobaczcie, a sama hala odlotów no nie jest za wielka. I to na tyle, bo tutaj jest kontrola bezpieczeństwa. No ja wchodzę tutaj. Ale numer, nie sprawdziłam, gdzie jest ten salonik i okazuje się, że on jest przed kontrolą bezpieczeństwa i teraz muszę podpytać, czy mogę wyjść. Nie było problemu, żeby mnie wypuścili. Musiałam pokazać tylko, o której jest mój lot.
No i pan powiedział, że później będę musiała całą procedurę przejść jeszcze raz, no ale to nie problem, bo siedzieć na takiej małej powierzchni 3 godziny i bez jedzenia, to by było szkoda, żeby nie wyjść. No i jest mój salonik. Mam nadzieję, że to ten i że tutaj wejdę zaraz. Jestem w środku, tutaj za dużo miejsca nie ma, ale widzę, jest jakieś jedzenie. Napoje, ciasteczka, tu mamy jakąś zupę. Albo porycz, no właśnie. Tutaj jakieś dodatki, tu mamy jakieś warzywka, a nie, to nie warzywa, no tak, warzywa, miksowane warzywa. Tu jakieś też ich danie i tutaj, co to jest? Zwykły ryż. Ale tu chyba można poprosić o coś innego, żeby zrobili. I zamówiłam, pan już tutaj będzie na świeżo przyrządzał. Z tej strony jeszcze kącik z kawą, herbatą i napojami. Pasta dnia pięknie się prezentuje i pięknie pachnie. I tutaj jeszcze mam zupę pieczarkową. Posiedziałam w saloniku 2 godziny, już przyszłam tutaj po odprawę, znaczy już jestem za odprawą, za bramkami. Pan przestał grać, z tyłu za mną ma chyba przerwę. I ja tak widzę, że dosyć wcześnie jest tutaj wchodzenie do samolotu, także ja mam jeszcze 45 minut niby, a już tutaj jakieś napisy są, że w kolejce trzeba się ustawiać. No nic, w każdym razie posiedziałam, zjadłam, trochę odpoczęłam i jeszcze muszę teraz hotel zarezerwować, bo nie mam hotelu. Miałam wybrane, okazało się, że właśnie te podatki doliczają i to było drugie tyle, co kosztował hotel, więc wyszło mnie tam ponad $100. No i zastanawiałam się cały czas, czy go wziąć, więc jeszcze się nie zdecydowałam. Albo go w końcu kupię, albo wybiorę coś innego. No i wchodzę do samolotu powoli. Szybko poszło, nikt nie sprawdzał bagażu czy kilogramów. Także już jestem na płycie, widzę kolejka z jednej strony na schodach i z drugiej strony. Także dopiero co ludzi wypuścili z samolotu i od razu jakby wpuszczają ludzi na pokład. Ja już w samolocie. Jeszcze ludzie się pakują. Nie po jednej, po drugiej stronie mam pasażerów. I zobaczcie, nie wiem, czy widzicie tą chmurę. Chmurę, to znaczy parę. O, tutaj one są dobrze widać. Tutaj. Ja już wylądowałam, samolot leciał godzinkę, także bardzo szybko mi to zleciało. Przy okazji przerobiłam jakieś tam filmiki spod wody, więc zajęłam się czymś, a teraz już idę odebrać swój duży plecak. No i idę na metro. Sprawdziłam na tablicy, wynika z tego, że muszę na 2 się udać, czyli tam. Taśma ruszyła, czekam przy samym początku. Pierwsze bagaże już wyszły i jedzie już mój plecak. Spory do wyjścia z lotniska, nawet H&M jest. Jakieś inne sklepy, sklepiki, sporo jedzenia, także można tutaj było się zgubić. Musiałam zapytać, gdzie to takie wielkie, a nie widziałam, ale już zmierzam na pociąg, metro, tramwaj. Jeszcze sama nie wiem, co to będzie do końca. Trochę jestem zdziwiona ceną tutaj do centrum i to jeszcze nie jest moja stacja końcowa, 55, a za Ubera wychodzi za całą drogę 71. To jeszcze zastanowię się, czy to teraz kupić. Szczerze wam powiem, że nie wiedziałam, że to jest aż tyle kilometrów. Lotnisko oddalone od centrum Kuala Lumpur. I to jest 61 km, które ja teraz mam do przejechania. Taksówką pokazuje mi ponad godzinę i jedynie chyba 20, nawet niecałe 20 więcej, więc wydaje mi się, że chyba na taksówkę się skuszę, bo tramwajami, pociągami czy tutaj tym komunikacją zapłacę podobne pieniądze, a będę jechała 1,5 godziny i to też jeszcze nie pod same drzwi. Na dole znalazłam jeszcze autobus i zobaczcie, tutaj już wygląda to lepiej. 16 do taksy, do miejsca, którym tam zapłaciła 55 kolejką. Zdecydowałam kupić się bilet za 16 ringgitów, czyli jakieś 14 zł. Jeszcze mam jakieś 25 minut chyba do odjazdu. Kupiłam ten późniejszy, żeby już się nie śpieszyć. Przy okazji pójdę jeszcze do łazienki i tak, czeka mnie pewnie godzinna droga tym autobusem i później już myślę, że wezmę taksi, już nie będę się przesiadała, ale to i tak wyjdzie taniej niż tutaj już brać stąd taksi. Ciekawe te toalety na lotnisku mają. Okazało się, że zdążyłabym na ten wcześniejszy, no ale nic, to pewnie będzie mój kolejny. Podjechał mój autobus, jak widzicie, sama jechać nim nie będę. Ruszam z 5-minutowym opóźnieniem, zobaczymy, ile będzie trwała ta trasa. Mapa pokazuje 56 km, więc liczę na jakąś godzinę jazdy. Jestem już na tej głównej stacji, godzina 4 minuty zajął dojazd. Teraz idę gdzieś tutaj wyjść z tego, nie wiem, podziemia i zamówię graba już prosto do hotelu. Wyszłam na górę, jestem przy tramwajach czy tych metrach, ale nie wiem, skąd mogę tutaj zamówić graba, bo żadnego takiego wyjścia nie widzę. Jak wyszłam na główną ulicę, to jakby samochody jechały i Uber by nie mógł się tutaj zatrzymać, więc nie wiem, tak chodzę z tym plecakiem, nawet nie ma za bardzo do kogo zapytać. Mnóstwo ludzi, ale żadnej takiej obsługi informacji. Podpytałam o matko z tymi bagażami jakiejś dziewczyny i powiedziała, że muszę przejść przez to centrum handlowe
Jechać na górę, później zjechać na dół i tam będzie jakiś pick-up point. No zobaczymy. Ale tutaj słodkości, wszystko do mnie woła. Ceny to takie blisko europejskie, bym powiedziała, około 19. No to jest jakieś 16 zł. Podpytałam kolejnych ludzi i jeszcze mam dalej iść przez ten sklep duży, także, a później 2 stopnie w dół. Widzę tutaj sklep z częściami do telefonów. Z racji, że wiecie, że mój screen popsuty, to zapytam się pani, jaka cena i może od razu wymienię. Zapytałam, pan Rachuciachu wziął mój telefon za 15 ringgitów, to jakieś 13 zł. Mam zmieniony screen, ale to jest radość, słuchajcie, i to ogromna. Jeszcze się wystraszyłam, że jest wyświetlacz popsuty, ale nie. Cudownie, widzę teraz wszystko, jasno, w ogóle całkiem inny obraz. Miałam wtedy przyciemniony, że z boków nic nie było widać, ale to była kiepska opcja. Dla mnie już teraz mam normalne szkło. Podpytałam kolejnych ludzi, jak tutaj dojść do Graba, no i wskazali mi. Mam nadzieję, że już jadę po dobrych schodach i ostatnia prosta przede mną. Najpierw żaden Grab nie chciał zaakceptować mojej oferty, a teraz jak jeden zaakceptował, to muszę na niego czekać 12 minut. No ale nic, czekam. Jestem już w samochodzie, po lekko ponad 15 minutach przyjechał mój kierowca i jeszcze mam jakieś 10 minut. Równo 8 godzin zajęła mi podróż z Langkawi do Kuala Lumpur, do hotelu. Jestem już na recepcji w środku, ale nikogo nie ma, więc jestem ciekawa. Właśnie też czytałam tutaj, że niektórzy mieli problem z zameldowaniem i z wymeldowaniem, ale może zaraz ktoś się pojawi. Bardzo dziwne miejsce zameldowania, nikt nic nie wiedział. Dobrze, że pan z ochrony gdzieś tam wszedł do budynku i mówi, nie możesz tutaj zostawić swojego plecaka, nie możesz tutaj, możesz na podłodze trzymać swój plecak, bo go położyłam na takim jakby ławeczce. No i pytam się, że zameldowanie, że nikogo tutaj nie ma. No i mówi, że pierwsze piętro. No i przyszłam zobaczyć, jak to wygląda. Tam na końcu jest rejestracja tak jakby, ale w ogóle żadnych napisów, nic tam nie ma dookoła. Tutaj jakby jakieś budy, teraz już pozamykane. Dostałam swoją kartę, także tak samo mi nie wytłumaczyli. Ja już siadłam do windy, pojechałam na inne piętro, także podobno mam przejść teraz do innej części. Także śmiechu warta ta cała rejestracja dzisiaj moja. No, wsiadłam, pojechałam, mam wieżę B, ale nikt mi nie powiedział, jak tu dojść do tej wieży B. Także sama muszę zgadnąć, jak tu się idzie, dokąd się idzie, no nie wiem, ciekawa jestem. Z lekką pomocą tutaj ludzi znalazłam swoją wieżę. Oj, pan mi wytłumaczył, jak otworzyć drzwi, że muszę tam zeskanować tą kartę i się otworzą, także jestem już we właściwym budynku, czekam na windę. Oj, w końcu w pokoju. W windzie też nie było łatwo, bo mam taką kartkę i nie wiedziałam, co tutaj naklikać niby, jest napisane 38, ale z tej strony 38, nie wiem, nie mogłam na początku znaleźć. No i jeszcze trzeba przykładać kartę tutaj do tego i później dopiero wybrać piętro. Ale już jestem na swoim piętrze, ok. No i co dalej? Przez te drzwi? Tak, tam miało być przez te drzwi. To jest chyba mój numer. Zobaczymy. Zastanawiałam się, jak to będzie rozwiązane. A tutaj zobaczcie, 2 pomieszczenia zrobione. To niby moje. A, jeszcze chyba kod muszę wpisać. 5 razy próbowałam, mi się poddaje, będę musiała do nich napisać. Nie wiem, jak otworzyć te drzwi. Kod mi nie działa, chyba że jeszcze z gwiazdką spróbuję. A tu jest tak duszno. Nie ma w ogóle przewiewu. Poddaję się, no nie otworzę tych drzwi. Już 10 razy próbowałam i nic, nie wiem. A nie chce mi się iść tam, nawet nie wiem, jak tu ja przyszłam, bo już tak się zakręciłam, że nie wiem, czy drogę tam do nich znajdę. No napisałam do nich, dzwonię i też nikt nie odbiera. Wygląda na to, że jednak będę musiała wrócić, bo nikt się do mnie nie odzywa. Przyszedł ze mną pan, udało mi się włączyć, ale 2 razy próbował i też był kod nieprawidłowy. Jestem w środku. Zapytałam pana jeszcze raz o kod i on mówi, daj mi chwilę, pójdę sprawdzić. No i teraz kombinuję, słyszę, już 2 razy mu się nie udało. O, jest. Udało się, mam kod PIN, mam wszystko. W sumie zapomniałam tego pana zapytać o basen i o co jeszcze? O siłownię, bo chyba tutaj też to jest. No nic, ale ja tu muszę się najpierw rozebrać, bo się zgrzałam, ale pokażę wam też pokój. Przy samym wejściu mamy pralkę, bardzo dobrze, bo muszę jakieś rzeczy sobie poprać. Tutaj mamy łazienkę, jest dosyć czysto, no jest czysto, nie dosyć czysto, ale jest czysto. Tutaj też duża szafa, zobaczmy. Coś jest? A, jest żelazko. Właśnie zauważyłam, że w Malezji to żelazko jest podstawą tutaj wyposażenia, wieszaki. Tutaj suszarka, szuflady, ok. Mała lodóweczka, krzesło, fajnie, będę mogła tutaj sobie popracować. Co tutaj dali? Herbaty jakieś, tak, kawy. No nie ma nic do gotowania, więc jem. Tutaj jeszcze, nie wiem, czy to się jakoś da otworzyć. O, jest.
nad balkon mam, czy co to jest? A nie, to taki wychodek mały, aha. Ale widok, ja cię sunę. Pięknie, no dobra, wracam szybko i pokażę wam, co tu jeszcze mam. Aha, okno, ale to okno bez w sumie widok, znaczy no, widok, no taki właśnie. O, fajnie. No dużo światła w dzień chyba nie będzie, bo tak jakby jest między budynkami, ale tak to się prezentuje. Jestem zadowolona. O, w cenie widzę karalucha też dostałam. Wychodzi mi za ten pokój 80 zł za dobę. Musiałam jeszcze zostawić kaucję, a że nie mam tutaj ringitów, było trzeba zostawić 300, czyli około 260 zł, jeśli się teraz nie mylę. I dałam tajskie baty, także z powrotem, jak wszystko będzie ok, to odzyskam 2500 tajskich batów. Mimo że ten dzień dużo się nie wydarzyło, ale ta sama podróż mnie zmęczyła. Jakby od wyjścia tam, ale grzmi, ulala. Od wyjścia była 12 z kawałkiem, z minutami. Tutaj dojechałam, była 20 z kawałkiem, właśnie równo 8 godzin w sumie to wyszło. I zanim tu się zameldowałam, weszłam do pokoju, zeszła mi ta cała historia, którą już znacie, no to kolejna godzina minęła. No i zrobiło się już późno, więc nie idę nigdzie na miasto, tym bardziej, że jutro chcę rano wstać i muszę jakiegoś jedzenia poszukać z Graba. Także pamiętajcie, jakbyście tutaj byli, no to korzystajcie też z Graba. Póki co to jest najtańsze z tych taksówek, które ja znalazłam. U mnie w pralce już pranie się pierze, a ja idę zobaczyć na basen. O ja tu przyszłam, a tu imprezka niezła, ile ludzi. Ale widok to na te wieże, ale teraz zaszło, ale pięknie. Wow. Jaki basen. Mury poszły i odsłoniły się. Super to wygląda. Stoję tutaj jak wyrna, nie patrzycie na te budynki. Ale jest super. Pięknie błyszczą dwie wieże. Jacie, co to by był za widok, jak jeszcze tego deszczu czy burzy by nie było? No jutro może. Ja myślałam, że to tylko jest ten kawałek basenu, ta część, a zobaczcie, tutaj, jeszcze cała z tej strony. Wow, no szkoda, że teraz pada, bo aż bym z chęcią skoczyła do tego basenu. Basen do 22, więc i tak dzisiaj bym tam długo nie posiedziała, ale przyszłam już do 7-Eleven, na samym dole jest. I powiem wam, jest naprawdę bardzo dobrze zaopatrzony i nawet są jakieś takie gotowce dania, które można kupić. Ja jeszcze sprawdzę, czy Grab mi coś będzie w stanie dowieść. Jak nie, no to czymś takim się posilę dzisiaj. Tajskie dania to nie są, tylko już tutaj malezyjskie, na przykład jakiś taki sambal, czyli jajko z curry z ryżem, albo krewetki, czegoś takiego. O, albo tutaj mi goryang, nudle z kurczakiem. Także widzicie, ale cen tutaj nie widzę. Więc nie wiem, czy ukryte, czy te wszystkie dania po prostu 7,90 tutaj kosztują. Nawet kubek z lodem za 1,90 ringgita, czyli złoty 60 jest. Sklep chyba nie należy do najtańszych, bo 3,10 za butelkę wody, a gdzie indziej można kupić bują za 2 i to na wyspie. Wybrałam już sobie jedzenie, chciałam zamówić, patrzę, aż 16 ringgitów za dowóz, czyli więcej niż za moje danie, czyli to jest 13 zł za dowóz. No i stwierdziłam, że póki co się wstrzymam, albo to minie i te ceny będą niższe, bo teraz przez deszcz, albo kupię coś sobie w tym 7-Eleven, bo 7-Eleven 24 godziny na dobę otwarty. Tu jeszcze z drugiej strony jest inny market i może też tutaj coś znajdę, no zaraz popatrzę. Przeszłam przez ten drugi sklep, zobaczcie, tutaj jest, a to chciałam dzisiaj zamówić, super, tutaj pan pozdrawia, a tutaj z tej strony jakby w ogóle jest jakiś market, także dobrze trafiłam. Nie no, jestem zadowolona z lokalizacji. Nie chcę mi się za bardzo dzisiaj chodzić, tam pójdę później sprawdzić, ale już chcę tutaj zjeść, z pełnym żołądkiem chodzić, bo ja dzisiaj w sumie tylko w tym saloniku zjadłam porcję pasty i właśnie tej zupy. Aha, no i trochę deseru podjadłam. A poza tym to nic, więc zjem i później się przejdę na spokojnie już zobaczyć. Pani już mi na świeżo tnie kurczaka. Wow, ale porcja. No ja się spodziewałam, że będzie to połowa. Zabieram się za jedzenie. Ten zestaw wyniósł mnie 15 ringgitów, czyli niecałe 13 zł, a najadłam się pod korek i jestem zadowolona. Było naprawdę dobre. Wróciłam już do tego sklepu nie 7-Eleven, tylko przez tym, który przechodziłam. Zobaczcie, woda 1,50. To biorę od razu. Pod tym moim budynkiem, jakby ktoś nie miał w środku, to są tutaj pralki i zobaczcie, ceny też nie takie najgorsze. Zimne 6, 7 ciepłe i gorące 8. No to 8 to 6 z kawałkiem będzie, także dobre ceny. Tutaj chyba jeszcze od razu można kupić torbę, a teraz już tych toreb nie ma, ale i suszenie od razu. Tak się ta miejscówka nazywa. Pan śpiewa na żywo, zaraz pójdę zobaczyć menu. Zbyt krótko jestem w Indonezji, żeby te potrawy coś mi mówiły. Jakieś, nasi goreng, to już znam, bo to jest chyba ryż, a te drugie to były nudle. No właśnie, ale to już więcej tutaj nie wiem, bo ani nie ma, że to jest kurczakowe czy coś. Bym musiała podpytać. Tu widzę też jakieś inne stragany są pootwierane, nie tylko
To z menu można sobie wybrać. Przemiła pani do mnie przyszła, pokazuje swoje menu, co tam ma. Mówi to. Ja mówię, już dzisiaj jestem full, że już dzisiaj nie zjem. Także, ale dobrze wiedzieć na jutro jak coś, bo jutro mam wieczór pracujący. Także myślę, że skorzystam z tej oferty, bo blisko. No i przynajmniej coś na świeżo, a nie jakieś danie z 7-Eleven. Zobaczcie, co mi się tu wyłoniło na ulicy. 2 wieże, ale to jest piękny widok, no. Będę się nim zachwycała, dopóki stąd nie wyjadę. Napisałam do właściciela, że miałam karalucha i jakieś tam włosy na pościeli i coś tam jeszcze mi grało. I stwierdził, że kogoś do mnie przyśle. I jakoś tak wpadłam na pomysł, mówię, widziałam, że ludzie pisali komentarz, że można zmienić pokój za jakieś tam drobne 5 euro, dajmy na dzień i mieć inne warunki. I słuchajcie, gdzie mnie teraz przysłali, to znaczy ja wam to pokażę. Jeszcze nie wiem, jaka jest cena i czy za darmo chcą to zrobić, aczkolwiek wow. Wchodzimy i od razu jest pralka, łazienka. Też jest schludnie ładnie, ale to jest najlepsze. Zobaczcie, tu normalna jedna kuchenka, normalny zlew, zastawione pięknie, ale to nie jest jeszcze wszystko. Łóżko z takim widokiem. Matko, zobaczcie, przecież ja chyba śnię. Niech mnie ktoś uszczypnie, bo no nie wierzę. Właśnie odpisali mi, widzę na wiadomości na ekranie, że za darmo. Mogę się tu przenieść, no przenoszę się pewnie. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ja nie... Widzieliście ten widok? A zaraz się popłaczę ze szczęścia. Matko. Pranie do plecaka spakowane i idę do nowego lokum. Udało się wszystkie bagaże naraz zabrać, bo już wiecie, ja tam pranie i to i tamto, więc się rozłożyłam. Jest już po 12 w nocy, więc właśnie te 2 wieże zgasły. Ale jaka tu jest przestrzeń, fajnie, od razu lepiej się czuję. A najlepsze jeszcze jest w tym, że ja mam balkon. I to nic, że te wieże już się nie świecą, ale zobaczcie, jak to miasto wygląda. Oj, coś chyba nie chce złapać. O, teraz złapał. O, ja już wykąpana, maseczka na twarzy i czas na relaks. Także dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście. Ekscytujący dla mnie był dzień, a przynajmniej końcówka. Także do następnego.